Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się sytuacją, kiedy pozwoliliśmy spenetrować naszą przestrzeń osobistą i przeciwnik trzyma nas za gardło 2 rękoma. Oczywiście taka sytuacja nie ma sensu, kiedy rozpatrujemy ją przy takich proporcjach, jakie tutaj widzimy. Krzysiek jest mniej więcej moich gabarytów. W momencie, kiedy on by złapał mnie w ten sposób za szyję, to niczego złego mi nie zrobi. Nawet jak będzie ściskał mocno, to nie ma na tyle siły, żeby zrobić mi potencjalnie krzywdę. Natomiast my będziemy rozpatrywali sytuację, kiedy naprzeciwko mnie stoi na przykład góraz Gryotron, który waży 170 kg, ma 2 metry wzrostu. I gdyby taki człowiek złapał was za szyję i ścisnął, to macie około 5 do 6 sekund, zanim stracicie przytomność. I musimy coś z tym zrobić. Wiele osób powie, no można kopnąć kolanem w krocze, można uderzyć w oczy. Oczywiście tak, to są pewne rozwiązania, które jednak mogą zadziałać, ale nie muszą, bo jest bardzo wiele zmiennych. Ten człowiek może być odporny na ból, może być na jakichś środkach dopingujących. Jego poziom adrenaliny może być tak wysoki, że nie będzie reagował na nasze uderzenia. Także kiedy ktoś trzyma nas za gardło i jego ręce są dość długie i on ma bardzo dobrą pozycję, możemy nawet nie sięgnąć go. Tak? Tam mówię, w tym przypadku ja sięgnę Krzyśka, ale kiedy ktoś będzie większy, ja mogę nawet nie dojść palcami do twarzy, nie dojść kolanem do krocza. Także opieranie na uderzeniach w takiej sytuacji może być hazardem. My chcemy wykonać taki ruch, który spowoduje, że uwolnimy się z chwytu, a dopiero później możemy angażować się w konflikt albo zwyczajnie odwrócić się i uciec. Dlatego też pierwszym ruchem, jaki zrobimy, kiedy ktoś trzyma za gardło, musimy kupić sobie czas. Napinamy mięśnie szyi, mięśnie karku i opuszczamy brodę do klatki piersiowej. W ten sposób będziemy bronili dostępu do naszych tętnic i do naszej krtani. Damy sobie troszkę więcej czasu. Czyli w momencie, kiedy przeciwnik łapie, my mocno zaciskamy mięśnie karku i brodę przyciskamy do klatki piersiowej. Kolejnym ruchem, jaki będziemy robili, to będziemy dawali nura pomiędzy ręce przeciwnika. Czyli w momencie, kiedy napastnik trzyma, moja głowa, całe moje ciało idzie w dół i dookoła w kierunku mojej tylnej nogi. Czyli robię krok w tył i równocześnie daję nura między ręce. Dlaczego ten ruch działa? Dlatego, że ja całym ciałem działam tylko i wyłącznie na 2 kciuki napastnika. Niezależnie od tego, jaki on będzie silny, jakie będzie miał silne ręce, to jego 2 kciuki nie są w stanie wytrzymać naporu mojego całego ciała. Na tym będzie bazowała nasza obrona. W momencie, kiedy przeciwnik trzyma za gardło, robiąc krok w tył, daję nura między ręce. Bardzo ważny jest nasz balans, dlatego że kiedy przeciwnik będzie trzymał za gardło, my zrobimy nura i damy krok w tył, nasza pozycja będzie zbyt wąska, a on w tym momencie zacznie nas przesuwać w lewo czy w prawo, będziemy tracili balans, nie będziemy w stanie ustać na nogach. Dlatego nasz krok nie robimy zupełnie w tył, naszego kroku nie robimy zupełnie w tył, tylko robimy go na skos, tak żeby nasza pozycja była zbliżona do kwadratu, a nasze stopy stały poprzekątnej, na wierzchołkach poprzekątnej. Wtedy mamy dobry balans na boki i dobry balans przód-tył. Jeszcze raz. Partner trzyma, spina mięśnie karku, broda idzie do klatki piersiowej i daje nura, robiąc krok i trzymając balans. Jeszcze raz. Kolejną ważną rzeczą jest zagrożenie kolanami. Kiedy będę robił skłon do przodu, zbliżam się do kolan napastnika. Jest to bardzo małe prawdopodobieństwo tego, że on będzie używał kolan z 2 powodów. Pierwszy to jest to, że nas dusi, nie koncentruje się na kopnięciach. Druga rzecz to to, że nie spodziewa się napastnik tego, że ja pójdę głową w dół, że będę robił nura w dół. Tak? Dlatego małe prawdopodobieństwo jest tego, że polecą kolana. Ale jeśli miałyby polecieć jakieś uderzenia kolanami na naszą głowę, nasze ręce mają temu zapobiec. Czyli moje ręce nie są u góry tym razem, tylko moje ręce są trzymane w dole. W momencie, kiedy zaczynam robić ruch, jestem
chroniony. Moje ręce dają mi osłonę. Jeszcze raz. Także widzicie, jestem bezpieczny. Podsumowując. Pierwsza rzecz, jaką robimy, spinamy mięśnie karku, mięśnie szyi i opuszczamy brodę do klatki piersiowej. Cały ruch polega na tym, że dajemy nura między ramiona przeciwnika, wykonując równocześnie krok w tył po skosie, trzymając dobrą pozycję i dobry balans. Kolejny element, nasze ręce chronią nas przed ewentualnymi uderzeniami kolanami. Drugą sytuacją, jaką się zajmiemy, będzie duszenie z przodu, jednak my będziemy znajdowali się przy ścianie, co uniemożliwi nam wykonanie poprzedniej techniki. Pierwsza sytuacja będzie polegała na tym, że przeciwnik będzie nas dociskał jedną ręką do ściany, trzymając nas za gardło. Im mocniej napastnik będzie napierał na nas, tym większa presja będzie wywierana na naszą szyję, dlatego musimy, tak jak poprzednio, lekko opuścić brodę do klatki piersiowej i napiąć mięśnie szyi. W momencie, kiedy napastnik będzie napierał, chcąc przytrzymać nas przy ścianie, napieraj, uderzamy prawą ręką, zwalniając chwyt. To jest pierwszy ruch, jaki zrobimy. Jeszcze raz. Podstawą dłoni uderzam w kierunku otwarcia. Nie w kierunku zamknięcia chwytu, bo tutaj są 4 palce napastnika, tylko w kierunku przeciwko kciukowi. Czyli kiedy on prawą ręką dociska nas do ściany, ja prawą ręką podstawą mojej dłoni uderzam w okolice przedramienia, zwalniając w ten sposób chwyt. Im bardziej napastnik będzie napierał na nas, tym bardziej straci równowagę w momencie, kiedy pozbawimy go tego punktu podporu, którym jest nasze gardło. Zaprzyj się mocniej, mocniej. Widzicie? Krzysiek leci praktycznie bezwładnie na ścianę. To jest pierwszy element, który wykonamy. Kolejnym elementem będzie w tym samym czasie uniesienie barku prawej ręki, dlatego że bardzo prawdopodobnym będzie to, że jedną ręką napastnik będzie chciał nas przytrzymać, a drugą ręką będzie chciał nas uderzyć. Dlatego kiedy Krzysiek będzie trzymał mnie za gardło, kiedy unoszę rękę do uderzenia w celu zwolnienia chwytu, od razu unoszę bark. W momencie, kiedy uderzenie będzie wyprowadzone w tej samej chwili, jestem zasłonięty od strony uderzenia, wyprowadzonego uderzenia i nie zostanę pozbawiony przytomności. To uderzenie nie znokautuje mnie. Jeszcze raz. Mocniej się zaprzyj. Hops. Jestem zasłonięty. Kolejnym elementem, jaki będziemy robili, wykorzystując to, że nasz łokieć przeszedł przez oś ciała, będziemy uderzali na odlew łokciem w głowę napastnika. Robimy całość. Mocno się zaprzyj. Jeszcze raz. Kolejnym elementem, jaki możemy wykorzystać, to jest ściana. W samoobronie rzucamy przedmiotami, uderzamy przedmiotami w osoby albo osobami w przedmioty. W tym przypadku wykorzystamy drugą opcję, czyli wykorzystując dynamikę uderzenia łokciem, przepchniemy napastnika na ścianę, co daje nam sposobność do ucieczki. Zrobimy całość. Drugą sytuacją, kiedy jesteśmy oparci o ścianę i nie jesteśmy w stanie wykorzystać pierwszej omawianej techniki, jest sytuacja, kiedy napastnik dociska nas do ściany, trzymając za gardło 2 rękoma. W tej sytuacji, tak jak w poprzednich, pierwszą rzeczą jest kupienie sobie czasu, odciążenie naszej tchawicy, opuszczając brodę na dół i napinając lekko mięśnie karku. Unosimy 2 ręce w górę, sięgając do rąk napastnika. Staramy się wyczuć, która ręka jest u góry i który palec jest najsłabszy. Kiedy zidentyfikujemy jeden z palców, łapiemy całą pięścią za palec w chwycie odwrotnym. Nie w ten sposób, tylko od siebie.
w momencie, kiedy złapiemy ten palec, drugą ręką pod ręką napastnika łapiemy za nadgarstek, dociskając jego dłoń do naszej klatki piersiowej. I teraz ruchem ramienia w dół aplikujemy dźwignię na palec lub łamiemy po prostu palec. Jest to bardzo dynamiczny ruch, który robimy w takim tempie. To ma być tak dynamiczny ruch, czyli pozbawiamy przeciwnika chwytu, wyłamując mu palec ze stawu. Powtarzając od początku, unoszę ręce, sięgam w kierunku rąk napastnika, wyłapuję najsłabiej trzymający palec, drugą ręką dociskam podstawę dłoni do mojej klatki piersiowej i aplikuję dźwignię. Przeciwnik będzie uciekał od bólu i najczęściej przyklęknie na stronę ręki, na którą działa dźwignia, na stronę palca, na którego działa dźwignia. Wykorzystując to, wiem, że nie ma balansu w tym kierunku. Tutaj na tej nodze, na której klęczy, on nie będzie miał balansu. I chcę to wykorzystać, czyli aplikując cały czas dźwignię, powoduje wychylenie napastnika na jedną stronę, łapię za głowę, uderzam kolanem i rozbijam głowę o ścianę. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie, uderzcie w dzwonek, a dostaniecie powiadomienie o dostępnym kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia i usłyszenia.